drodze z wyspy Sarema w Estonii na terenie Łotwy droga przebiega wzdłuż dzikiego wybrzeża wschodniego Bałtyku, co było okazją do krótkiego wypoczynku. Z drona widoczne jest ujście rzeki Witrupę. Pierwszy drewniany kościół powstał w 1642 roku. W ołtarzu głównym znajduje się słynący z cudów obraz Matki Bożej Łukowskiej. Jest to jedyny kościół w Wilnie, gdzie nabożeństwa odprawiane są w języku polskim. Bazylika stoi na miejscu, gdzie w czasach pogańskich stała świątynia poświęcona Bogu Perkunowi. Jest pierwszą katedrą chrześcijańską, którą zaczęto budować z inicjatywy Władysława Jagieły po przyjęciu przez Litwę chrztu w 1387 roku. W czasach radzieckich była galerią obrazów. W podziemiach katedry spoczywają m.in. wielki książę Witold i Barbara Radziwiłłówna. Widoczna obok dzwonnica w XIII wieku była częścią murów obronnych Zamku Dolnego. Zaraz obok bazyliki stoi Pałac Wielkich Książąt Litewskich, który był politycznym, administracyjnym i kulturalnym centrum Wielkiego Księstwa Litewskiego od XIII wieku aż do zniszczenia przez Rosjan w początkach XIX wieku. Po odbudowie został w 2013 roku udostępniony do zwiedzania jako Muzeum Narodowe. Jest wiele kontrowersji na temat stopnia oryginalności odbudowy.
Pałac można zwiedzać codziennie za wyjątkiem poniedziałków. Zwiedzanie podzielone jest na 3 odrębne trasy i do każdej obowiązuje inny bilet. Ale najlepiej wykupić nieco tańszy, łączony bilet na wszystkie 3 za 16 euro, bo każda z nich jest równie ciekawa. Z tak zwanego Zamku Górnego, kilka minut piechotą od Zamku Dolnego, rozpościera się widok na Stare Wilno. Na górę można dostać się kolejką szynową, niekiedy nieczynną lub bezpłatnie piechotą. Pierwotnie jako drewniany powstał w XIII wieku. Zamek Górny został zniszczony podczas najazdu moskiewskiego w 1655 roku i nigdy nie został odbudowany. Pozostała jedynie baszta Giedymina, w której mieści się dodatkowo płatne Muzeum Zamku Górnego. Najważniejszy jest jednak jako najlepszy panoramiczny punkt widokowy na Wilno. Uniwersytet Wileński, początkowo jako kolegium jezuickie, został powołany w 1579 roku przez króla Polski Stefana Batorego. Pierwszym rektorem został słynny polski kaznodzieja ksiądz Piotr Skarga. Jedna z najstarszych w Europie i najbardziej prestiżowych uczelni wyższych. Dziedzińce i kościół świętych Janów są udostępnione dla zwiedzających bezpłatnie. Płatne jest jedynie wejście na dzwonnicę. Kościół Świętej Teresy i klasztor karmelitów bosych jest jednym z najważniejszych zabytków w Wilnie, ściśle powiązany z Ostrą Bramą, do której przylega. Ostra Brama została wzniesiona w 1514 roku jako jedna z 9 bram w murach obronnych Wilna i jedyna zachowana do dzisiaj. Zgodnie z tradycją na wewnętrznej stronie bramy w niszy zawieszono wówczas obraz Matki Miłosierdzia, który miał strzec miasta. W czasie pożaru Wilna w 1711 roku drewniana kaplica całkowicie spłonęła. Jednak obraz pozostał nienaruszony. W 1650 roku obok Ostrej Bramy zbudowano kościół Świętej Teresy. Oba te obiekty do dzisiaj stanowią jeden kompleks sakralny. Wejście przed obraz Matki Boskiej w Ostrej Bramie prowadzi przez właśnie kościół Świętej Teresy. Oczywiście wejście jest bezpłatne, miejsca jest bardzo mało, a fotografowanie zabronione. Cmentarz na Rosie powstał w 1769 roku i jest jedną z najstarszych nekropolii w Europie. Jest miejscem spoczynku wielu wybitnych Polaków, Litwinów i Białorusinów. W kwaterze wojskowej jest mauzoleum, gdzie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego, Maria oraz serce marszałka. Nieco poniżej i z boku spoczywają oficerowie, żołnierze i ochotnicy walk o Wilno w latach 1919-1920, którzy walczyli pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego z Rosją bolszewicką, oraz żołnierze Armii Krajowej, którzy polegli w 1944 roku podczas operacji Ostra Brama. Ostatni pogrzeb odbył się 23 września 2025 roku 6 żołnierzy Armii Krajowej, którzy polegli w walce z patrolami NKWD pod Rubiszkami 4 lutego 1945 roku.
Zamek w Trokach na wyspie na jeziorze Gawle został wzniesiony w XIV i XV wieku przez wielkich książąt litewskich Kiejstuta i jego syna Witolda Wielkiego. Po zwycięstwie Polski i Litwy nad zakonem krzyżackim pod Grunwaldem w 1410 roku zamek stracił na znaczeniu wojskowym i stał się luksusową rezydencją książęcą. Witold Wielki zmarł w tym zamku w 1430 roku. Aktualnie jest to muzeum, które można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem poniedziałków. Bilet kosztuje 12 euro latem i 10 euro w miesiące zimowe. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach jest jednym z najważniejszych na Litwie, znany z cudownego obrazu Matki Boskiej, namalowanego w 1123 roku w Konstantynopolu, który jest darem cesarza bizantyjskiego Manuela II i został podarowany w 1390 roku wielkiemu księciu Witoldowi z okazji jego chrztu.